Witam wszystkich. Dzień dobry. No i tu jestem w mieście. Po drodze jadę w dół od Bałtyku. Jestem w mieście Kościerzyna. Kościerzyna. Na ryneczku jestem. No, pokażę Wam ten rynek. No i tu opowiem Wam troszkę o tym mieście Kościerzynie. No, Kościerzyna to miasto z bogatą historią, sięgającą średniowiecza. Pierwsze wzmianki o Kościerzynie pochodzą z XIII wieku, kiedy to było osadą kaszubską. W 1346 roku otrzymało prawa miejskie. Miasto rozwijało się jako centrum handlowe, i rzemieślnicza. Jego lokalizacja sprzyjała wymianie towarów. W XV i XVI wieku Kościerzyna była ważnym ośrodkiem kultury i edukacji. W XIX wieku po przyłączeniu do Prus miasto przeszło intensywną industrializację, a po II wojnie światowej Kościerzyna stała się częścią Polski, a jej rozwój związany był z odbudową i modernizacją. Dzisiaj Kościerzyna to jest znana z pięknych krajobrazów, tradycji kaszubskich oraz aktywności kulturalnej. Zobaczymy z drugiej strony tego kościoła, co tam jest. Man so, also einer hält so, der andere boxt gegen die Frau. No a tutaj mamy kościół przy rynku w Kościerzynie, znany jako kościół Świętej Trójcy. On został zbudowany w latach 1900-1902. Jego architektura reprezentuje styl neogotycki. Kościół jest ważnym punktem w historii miasta oraz miejscem, gdzie odbywają się liczne wydarzenia religijne i kulturalne. A to jest pomnik doktora Edmunda Zbigniewa Bąka, znanego kaszubskiego pisarza i działacza kulturalnego. Ta rzeźba to symbolizuje znaczenie edukacji i kultury w regionie oraz upamiętnia wkład Bąka w rozwój lokalnej literatury i tożsamości kaszubskiej. No witam, dzień dobry. Moi drodzy, ja teraz jeżdżę po Polsce. Byłem w Władysławowie, ale tam nie szło. No nie szło. Wczoraj była niedziela, nie szło wczoraj był wtorek, nie szło zaparkować, nie? I dzisiaj byłem tutaj w miejscowości Kościerzyna i z Kościerzyny tutaj pani jedna doradziła mi, żebym jechał do miejscowości w Dzydze, no. To się tak nazywa ta miejscowość, to jest 13 km od Kościerzyna i ja tutaj jestem w takim skansenie. Zapłaciłem 16 zł za ten wstęp i chcę zobaczyć ten skansen. Widziałem skansen, oglądałem skansen w Olsztynku, bardzo ładny. Oglądałem w Muszycach koło Łowicza. A teraz chcę obejrzeć ten skansen tutaj, w Dzydzach. No i jest dosyć duży, także trochę łażenia będzie. No więc także pozdrawiam Was z miejscowości
w Dzydze, zaczyna się w Dzydze. I idę oglądać ten skansen i coś nagrać dla was. Spokojnie, tu jest przyjemnie, dużo jest zieleni, powietrze, tu jest jezioro, tu są parkingi takie dla kamperów, fajne restauracyjki są, pierogarnie, no jest fajnie, no. No więc zaczynamy wędrówkę w Dzydzach. Po skansenie jest dużo, chyba 22 hektary tego skansenu jest. Także. No i tutaj, no cóż, jesteśmy w skansenie. Jest to Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny, założony w 1906 roku przez Teodora Dygacza. Ten skansen to jest wyjątkowe miejsce, które chroni i promuje kulturę kaszubską. Znajdziecie tu tradycyjne domy, młyn, a także kościół, które ilustrują życie codzienne dawnych mieszkańców regionu. W Dzydzach organizowane są różnorodne wydarzenia, takie jak festiwale, warsztaty rzemieślnicze i pokazy folklorystyczne, które pozwalają poczuć atmosferę kaszubskiej tradycji. To idealne miejsce na relaks i naukę z pięknymi trasami spacerowymi wokół jeziora. Zapraszam do odkrywania uroków w Dzydzach. Tu zapewne w jeziorze można popływać, pokąpać się. A tu jak chłopi pracowali. Wow. Dwór. Co tu pisze? Budowa. Kaszuby Północne. Co tam jest w środku? Ładnie. Tak? Dzień dobry. Jaki piękny dwór. Tak jest. Ludzie kiedyś fajnie sobie żyli, spokojnie. Nie w tych bloczyskach, co teraz są z płyty. Za komuny budowane. Ale są. A, to takie klatki są. A co zrobić? Takie czasy. Na takiej powierzchni na dwór to mieli ludzi, którzy im sprzątali, gotowali. No właśnie, no to dla bogatych. Ale taka chałupa to zdrowa przynajmniej była, bo dużo zieleni, nie było tego betonu tyle, z drzewa. O. Przepraszam. Nie mieli elektroniki, telewizorów. I byli szczęśliwsi bez. Tu od razu mieli kościół. O, takie chałupy. Moja ciotka miała taki dom na wsi jeszcze, za młodych lat. Już jestem stary, ale jak na wieś jeździłem do niej, to taką chałupę miała. Strzechą pokryta słomą. Ale to już dawne czasy, powojenne. Nawet prądu nie mieli, tylko lampy mieli naftowe. I to w centralnej Polsce. Dalej tam mieszkali? Nie, to wszystko już teraz to już. Oni nie żyją, a tam kopalnię Adamów odkryli w Turek. Wie pani, gdzie Turek jest? Tam okolice. Powiem wam dalej. Koło zamachowe.
tutaj jest. Idziemy tutaj do pompa. Pamiętam, u mojej ciotki była studnia. To były czasy. No i to taka zagroda z owocami. Spokojnie sobie mieszkali, telewizorów nie mieli. Tak jest. Proszę nie dotykać. Nie dotykamy i nie siadamy. Mhm. No i fajna chałupa, ale moja ciotka, jak na wieś jeździłem z Wrocławia tutaj w okolice Turku, to miała taką chałupę i to wie pani co? Wejście było takie większe i dwa pomieszczenia były. I do jednego wchodziły krowy, a do drugiego oni tam spali. I jak ja tam się położyłem i spałem, też taki No to słomiany chyba dach, dawno, co? lampy naftowe, te nie było prądu, no to było po wojnie, no. No. 60 Ale tutaj lata. też kiedyś tak było, że... I wie pani co, obok pełno zwierząt. much było, bo te krowy, tam te muchy, kurczę, pod taką pierzyną spałem, się przykrywałem. Ja cię kręcę, pamiętam, studnie mieli na środku, Kiedyś tak prądu nie budowali. było. No. No tutaj też, że obok, zaraz dom tak jakby był z oborą. No oni tam nie mieli gdzie, stodołę mieli, ja w stodole na sianie sobie spałem, później nie w tym mieszkaniu. Co roku jeździłem tam na wieś, fajnie było. Ale już tego nie ma. No. Mimo niedogodności. Jakieś maszyny. Co pan tworzy tutaj? O, dzień dobry. No fajna sprawa. I to później pan będzie malował, czy nie? Nie, nie takie. Proszę? Nie takie surowe. Nie. Mhm. Szkoła. Fajnie. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to były kałamarze w ławkach. Tutaj też jest miejsce. No, pióro się robiło, kładło się, no taka stalówka była i się pisało. Tak było. To były takie czasy. Ja już starszy człowiek. O, Mam twojego kartkę. no, takie pomieszczenie. Patrzcie. Takie małe organy. Chałupy jak chałupy, nie? Nie widać, bo tutaj jest szyba. Będzie padało. Tam zamknięte? Można wejść, zobaczyć za szybą tam. A, kurczę, deszcz. No. Miejskie życie. No i takie gospodarstwo mieli. Tutaj sobie siadali na ławeczce. Tu tylko stajenka. Tam była studnia.
Wszędzie zabytkowe domy. To takie przędza. Tu dla dzieci. Dzieci sobie spały. No.